Coraz więcej wskazuje na to, że zima 2023-2024 będzie dla Ukrainy jednym z najgorszych momentów od czasu rozpoczęcia pełnoskalowej wojny przez Rosję. Mimo pewnych sukcesów oraz operacji mającej na celu przebicie się przez lewy brzeg Dniepru, ofensywa ukraińska jest w impasie, a Rosja zdaje się, że szykuje się na masowy atak, który może nastąpić tak naprawdę w każdej chwili. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł przed możliwością nasilenia się rosyjskich ataków na infrastrukturę Ukrainy tej zimy. W jednym z ostatnich swoich wystąpień podkreślił, że Ukraina musi przygotować się na zwiększoną liczbę ataków dronami lub rakietami na infrastrukturę kraju. Zełenski podziękował również kilkunastu krajom, w tym Polsce, za wsparcie udzielone Ukrainie we wzmacnianiu obrony powietrznej. Jednak wiele wskazuje na to, że w przypadku, kiedy kraj ten znajdzie się pod przysłowiową ścianą, pomocy jak zwykle będzie musiała udzielić Polska, ponieważ to my i Rumuni jako jedyni mamy możliwość uratować energetycznie Ukrainę przed zapaścią. W Polsce i Rumunii mają być już ponoć przygotowane transformatory wysokiego napięcia, które Ukraińcy zabiorą, gdy staną się im potrzebne. Napisano w The Economist. Według raportu UNDP w kwietniu 2023 roku moc wytwórcza energii elektrycznej spadła na Ukrainie o 51% w porównaniu z okresem tuż przed inwazją Rosji w lutym 2022 roku. Choć Ukraina chwali się udoskonaleniem tarczy antyrakietowej przy pomocy m.in. Polski, USA czy też innych krajów sojuszniczych, to siła uderzeniowa, jaką Rosja zbiera obecnie na Krymie, może zachwiać stabilnością państwa ukraińskiego. Zatem Polska może się spodziewać kolejnych ukraińskich próśb o pomoc, a te dostaje już teraz. Partnerem dzisiejszego materiału jest platforma Cashback Letyshops. Aby skorzystać z ich usług, musicie wejść w link w opisie, a następnie pobrać aplikację lub zalogować się na platformie, na przykład za pomocą Facebooka czy Google'a. Cały proces jest bardzo prosty i zajmie zaledwie kilka sekund. Letyshops ma też opcję tzw. gorących cashbacków. Na przykład teraz jest dostępny na Allegro gorący cashback z waszych zakupów. Będzie 5 razy większy niż standardowo, więc warto się śpieszyć, bo to naprawdę dobra okazja. Macie możliwość zaoszczędzenia znacznie większej ilości pieniędzy, a jakby na to nie patrzeć, teraz idą święta, więc pieniądze na prezenty zdecydowanie się przydadzą. Letyshops o tym także pomyślało, robiąc dla was loterię, w której możecie wygrać aż 100 000 złotych. Na zgłoszenie do tej loterii macie czas od 20 listopada 2023 roku do 22 grudnia 2023 roku do godziny 18. Jedyne co wystarczy zrobić, to zarejestrować się w Letyshops, zaakceptować regulamin loterii i zrobić zakupy w wybranych sklepach partnerskich przy użyciu ich platformy. Za każdy zakup otrzymujecie losy. Link do Letyshops i ich loterii oraz gorącego cashbacku na Allegro macie w opisie. Myślę, że warto skorzystać. Zawsze coś zostanie w kieszeni. No dobrze, a teraz czas na dzisiejszy materiał. Zapraszam. Energia z polskich elektrowni ratuje Ukrainę przed blackoutem już od dłuższego czasu. Nasz sąsiad w połowie sierpnia zmagał się z upałami i rekordowym zapotrzebowaniem na prąd. Dlatego kupował wówczas od nas energię na niespotykaną dotąd skalę. Jak tłumaczył ukraiński operator sieci, to najdroższa z opcji, ale alternatywą jest wyłączenie prądu odbiorcom. Przed rosyjską inwazją Ukraina była w stanie wyprodukować znacznie więcej energii niż zużywała, co pozwoliło przetrwać, gdy część systemu energetycznego została zniszczona przez najeźdźców. Była też w posiadaniu dopiero co wycofanych z użytkowania transformatorów, które można było ponownie podłączyć do sieci, gdy Rosjanie zniszczyli te nowsze. Mimo to między 10 października a końcem grudnia ubiegłego roku przeciętne ukraińskie gospodarstwo domowe nie miało prądu przez łączny okres 5 tygodni. Stąd też obecnie Ukraina poinformowała Polskę, że w przypadku kolejnych zniszczeń infrastrukturalnych będzie jej potrzebne po raz kolejny wsparcie energetyczne ze strony Polski. Oczywiście Kijów ma zapłacić za tą energię, ponieważ jak sami wiecie, gdyby były dostawy ku chwale ojczyzny, zapewne wielu Polaków z tego faktu nie byłoby zadowolonych. Tym bardziej, że relacje na linii Polska-Ukraina w ostatnim czasie, co tu dużo mówić, uległy znacznemu ochłodzeniu. Jednak władze naszych wschodnich sąsiadów, jak to dotychczas bywało, próśb mają znacznie więcej. Zaledwie kilkanaście dni temu, bo 2 listopada 2023 roku prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wystąpił na forum Rady Najwyższej Polski z apelem o pomoc w odbudowie Ukrainy po wojnie. W swoim przemówieniu powiedział: Ukraina potrzebuje odbudować wszystko, co Rosja zniszczyła.
była. Potrzebujemy Polski w odbudowie naszego kraju, aby móc żyć w pokoju i bezpieczeństwie. Co ważne, Zełenski podkreślił także, że Polska jest jednym z najważniejszych sojuszników Ukrainy w walce z Rosją. Podziękował Polsce za pomoc udzieloną Ukrainie od początku wojny, w tym za przyjęcie ponad 2,5 miliona uchodźców z Ukrainy, jednocześnie licząc na wsparcie naszego kraju w odbudowie zniszczeń wojennych. Obyśmy uczestniczyli w tej odbudowie i oby tym razem nie za darmo. Niepokojące jest to, że niektórzy w Europie odgrywają solidarność w teatrze politycznym, zamieniając ziarno w thriller. Słowa prezydenta Ukrainy wypowiedziane w ONZ-cie o grze niektórych państw w moskiewskim teatrze i ochłodzenie wzajemnych stosunków w sierpniu były zupełnie niepotrzebne i wielu Polaków ma mu to z pewnością za złe. Tym bardziej, że pod względem wsparcia wojskowego dla broniących się Ukraińców Polska jest w ścisłej czołówce i często oddawała więcej niż tak naprawdę mogła. Niekwestionowanym liderem są tu oczywiście Stany Zjednoczone, których wsparcie kosztowało do tej pory prawie 44 miliardy dolarów. Więc wydaje mi się, że zarówno Chiny, jak i Stany Zjednoczone zmierzają do tego, żeby wstrzymać działania zbrojne, żeby doszło do zawieszenia broni. I moim zdaniem ku temu zmierza i coraz bardziej to dociera do świadomości obu walczących stron. I do Putina, i do Zełenskiego. Oni obaj wiedzą, oni sobie zdali sprawę z tego, że ta wojna się jest wojną na wyczerpanie. Czy zdobędzie Zełenski 50 km w prawo czy w lewo, to już nie ma znaczenia dla tych wielkich dwójki Chińczyków i dla Amerykanów. Chodzi o to, żeby zaprzestać eskalacji działań zbrojnych, wstrzymać działania zbrojne, żeby doszło do zawieszenia broni. Co ważne, zdecydowana większość tego sprzętu już trafiła do Ukrainy. To m.in. systemy Patriot, czołgi Abrams czy systemy artylerii dalekiego zasięgu HIMARS. Polski rząd nie prowadzi regularnych cyklicznych działań informacyjnych, tak więc nie ma pełnych informacji na temat dostaw, ale to co przekazaliśmy jest od bidy warte ponad 4 miliardy dolarów, powodując, że po dziś dzień jesteśmy pośród 6 państw, które militarnie dostarczyły Ukraińcom najwięcej sprzętu. Suma ta jest jednak mocno niedoszacowana, ponieważ my często oddawaliśmy sprzęt, którego wartość na rynku znacząco od siebie się różniła z uwagi na jego wiek. Dlatego kwota nawet 6 do 8 miliardów dolarów wcale może nie być mocno przesadzona, ponieważ nie wszystko zostało ujęte w oficjalnych danych. Na początek weźmy pod uwagę czołgi. Wśród tych dostarczonych do Kijowa dominuje T-72, doskonale znany Rosjanom, bo sowieckiej konstrukcji. Najwięcej tego typu pojazdów przekazała właśnie Polska i według nieoficjalnych danych do Ukrainy trafiło co najmniej 250 egzemplarzy w wersjach T-72M, T-72M1 i T-72M1R. Jeśli mowa o czołgach, Polska nie ma sobie równych. Nikt, nawet Amerykanie, nie dostarczyli ich aż tyle co my. Polskie władze wysłały też 10 MiG-29 oraz zadeklarowały przekazanie m.in. proradzieckich armat przeciwlotniczych S-60 wraz z 70 tysiącami pocisków do nich przeznaczonych. Wśród sprzętu przekazywanego przez Polskę Ukrainie znalazła się także różnego rodzaju broń ręczna, w tym granatniki, moździerze, a także m.in. karabinki Grok, do tego wyrzutnie Piorun, Stinger i wiele innych. Także polski przemysł obronny odgrywa ogromną rolę w dozbrajaniu Ukrainy. Tylko w ubiegłym roku strona ukraińska podpisała z Hutą Stalowa Wola, producentem armatohaubic Krab, kontrakt na budowę 56 krabów. Jak zauważa The Economist, pomimo dostarczenia tak ogromnej ilości sprzętu przez 5 miesięcy kontrofensywy, Ukraina zdołała przesunąć linię frontu zaledwie o 17 km. A jak stwierdził generał Załużny, obecnie walki są w impasie i bez większych dostaw z zachodu, w tym także Polski, dalsze prowadzenie kontrofensywy, a nawet obrony może być znacznie utrudnione albo po prostu niemożliwe. Jednocześnie kolejne transze wsparcia z Polski do Ukrainy, jak i całego Zachodu stoją pod znakiem zapytania. Zresztą pamiętacie doskonale, co powiedział premier Morawiecki, że teraz Polska dozbraja siebie, a nie zbroi Ukrainy. Po czym dosyć szybko się z tego wycofał. Tak na marginesie. Ale wracając do tematu, były szef MON, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Czesław Mroczek, która wraz z opozycją najprawdopodobniej przejmie władzę, podkreślił, że decyzje, jak dalej konkretnie pomagać Ukrainie w kwestiach militarnych, wymagają poznania stanu własnych zasobów. Polska powinna działać w ramach grupy Rammstein na rzecz wsparcia Ukrainy, zaopatrzenia jej w sprzęt wojskowy i uzbrojenie. Powinniśmy podejmować starania o zwiększenie wydatków Unii Europejskiej w ramach
ramach Europejskiego Instrumentu na Rzecz Pokoju. To bardzo poważne środki, dzięki którym m.in. za uzbrojenie przekazane Ukrainie otrzymaliśmy refundację, powiedział Mroczek w wywiadzie dla defense24.pl. Można zatem przypuszczać, że dalej będziemy Ukraińcom wysyłać sprzęt, jednak z dotychczasowej deklaracji opozycji wynika, że nie będą to już aż tak hojne dostawy, ponieważ nie mamy już co dawać. Na pewno za jakiś czas przekażemy jeszcze 30 MiG-ów 29 oraz inny proradziecki sprzęt. Jednak z pustego i Salomon nie naleje, a sami wobec gróźb Rosji musimy również być gotowi do potencjalnej obrony. Warto też napomnieć, że nie przekazujemy tylko broni, lecz również pomoc humanitarną oraz infrastrukturalną. Najlepszym na to dowodem jest fakt, że Rafał Trzaskowski poinformował na początku listopada, że Warszawa łącznie przekazała 60 w pełni sprawnych technicznie wagonów z serii 81, które były wycofane z codziennego użytku wraz z pojawieniem się nowych składów. Starsze pociągi metra warszawskiego już wożą mieszkańców Kijowa, co prezydent Warszawy udostępnił na swoim Twitterze lub jak kto woli na platformie X. Nawet pomimo takich gestów, biorąc pod uwagę jak obecnie wyglądają obustronne relacje, powrót do współpracy z początku konfliktu może się okazać wręcz niemożliwy. Dowodem na to jest oczywiście afera zbożowa i złożenie skargi na Polskę do Światowej Organizacji Handlu jeszcze 18 września tego roku. Ostatnim gorącym sporem jest też blokada polsko-ukraińskiej granicy przez kierowców ciężarówek. Ten konflikt okazał się do tego stopnia kluczowy, że Komisja Europejska rozważa nawet rozpoczęcie wobec Polski karnej procedury, jak wynika z relacji dziennikarzy RMFFM w Brukseli. Polscy kierowcy blokują 3 przejścia graniczne z Ukrainą i sąsiadujące z nimi drogi od ponad tygodnia, zarzucając rządowi bierność i bezradność wobec strat, jakie ponoszą polskie firmy transportowe w związku z koniecznością konkurowania z ukraińskimi przewoźnikami po wybuchu wojny Rosji z Ukrainą. Polacy domagają się ograniczenia liczb pozwoleń dla ukraińskich ciężarówek na wjazd do Unii Europejskiej, na co nie zgadza się oczywiście Kijów. Policja dalej nas nie puszcza, żeby tam nie było jakiegoś zwarcia kierowcy kontra Ukraińcy. Sporadyczne przypadki już się trafiają, że tam gdzieś tam chłopakowi szybę wybili, po prostu gdzieś tam jechał, no nie akurat Podczas polsko-ukraińskich rozmów 13 listopada nie udało się wypracować porozumienia w tej sprawie. Ukraińska delegacja odrzuciła bowiem polskie postulaty przywrócenia zezwoleń na przewozy komercyjne. Polska, będąc jednym z najważniejszych hubów transportowych Unii Europejskiej, ponosi gigantyczne wręcz straty na udostępnieniu rynku dla ukraińskich przewoźników. Dotychczas ci wykonywali około połowę przewozów na granicy polsko-ukraińskiej. Obecnie są odpowiedzialni za ponad 90%, co generuje gigantyczne straty, zwłaszcza dla mieszkańców Podkarpacia. W związku z fiaskiem tych rozmów polscy przewoźnicy zapowiadają, że od 20 listopada zaczną blokadę terminala w Medyce, która może potrwać aż do 3 stycznia. To ogromne zagrożenie dla przerwania łańcucha logistycznego Ukrainy, jednocześnie prowadząc do znaczącego wyniszczenia gospodarczego, które może być spotęgowane nadchodzącą zimą, a ta za naszą wschodnią granicą jest już dość sroga jak na początek listopada. Rosjanie prawdopodobnie zdecydują się wykorzystać ten moment na dalsze osłabienie Ukrainy. Tym bardziej, że na zaanektowanym Krymie zgromadzili ponad 800 rakiet. Jest wielce prawdopodobne, że wszystkie te pociski zostaną wykorzystane podczas terroru energetycznego Ukrainy. Oznajmiła, że na okupowanym półwyspie skoncentrowano już 800 rakiet, głównie Kalibr i Oniks. Nic więc dziwnego, że władze Kijowa, wiedząc co może ich spotkać tej zimy, próbują polepszyć stosunki z Warszawą. Wołodymyr Zełenski złożył nam także serdeczne życzenia z okazji Święta Niepodległości, informując jednocześnie, jak ważna jest polsko-ukraińska współpraca, szczególnie jak się grunt pod nogami pali. Czy te życzenia były szczere? Ciężko powiedzieć. Obecne relacje z naszymi sąsiadami opierają się, jak już mówiłem w poprzednich filmach, na zasadzie daj, 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 a liczba sporów narasta, czego przykładem jest obecna sytuacja w związku z protestami przewoźników. Zrozumiałym aspektem jest, że niepodległość Ukrainy jest dla Polski także ważna, ale jeszcze istotniejsza dla nas Polaków jest niezawisłość i niepodległość naszej ojczyzny. Dajcie proszę znać w komentarzach, co wy sądzicie o dalszym wspieraniu Ukrainy, tylko bardzo was proszę bez przekleństw, ponieważ ciekaw jestem waszego zdania. Dziękuję wam za dziś i do następnego materiału. Trzymajcie się i trzymajcie kciuki za mnie. Bednarski na kłopoty ma zawsze środek złoty. Czegoś się martwisz, co ty proste to jak drut.
Bednarski na kłopoty ma zawsze środek złoty. Weźmie się do roboty, zdrowie!